dotyczącym tego, jak radzić sobie ze stresem, o problemach ze stresem i jak zadbać o siebie. Dzisiaj robimy przegląd książek. Mam tutaj kilka pozycji przygotowanych dla Was i o nich króciutko opowiem. Posegregowałam sobie te pozycje w taki sposób, żeby pokazać Wam stopnie tej trudności tych książek, więc jak będziecie myśleć, aby je sobie zakupić dla siebie albo dla kogoś bliskiego, to mam nadzieję, że Wam to ułatwi decyzję, która książka dla kogo. I tylko przypomnę, że to dzisiejsze spotkanie jest już kolejnym z naszego takiego małego wyzwania o problemach ze stresem, jak zadbać o siebie, jak radzić sobie z tym stresem. Wszystkie filmy poprzednie, w których mówiłam o tym, jak stres niszczy nasz mózg, czym jest stres, a czym jest stresor, jak o dziwnych objawach z ciała i po czym poznać, że właśnie nasze ciało jest w stresie, a także o tym, co robić, kiedy partner jest naszym głównym czynnikiem stresu. I jeszcze był jeden live o 7 strategiach radzenia sobie ze stresem, więc wszystko to znajdziecie na kanale Między Parami, więc zapraszam Was do subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie kanału lub też jesteście tutaj pierwszy raz. No i poprzeglądajcie te pozostałe materiały, znajdziecie też linki do nich pod tym filmem. Słuchajcie, zaczynamy od pierwszej książki. Pierwsza książka Wdech, wydech, jak dodać otuchy ciału w stresie. To jest moim zdaniem książka, którą czyta się bardzo lekko, która jest bardzo prosto napisana. Ma w ogóle jej, tak jak mówiłam wcześniej, jej struktura w ogóle jest bardzo przyjemna jakby w dotyku. Uważam, że dla osób takich początkujących, które nie za bardzo mają wiedzę w tym temacie, jest naprawdę super. To, co jest jej na pewno zdecydowanym atutem, to to, że tekst tej książki, słuchajcie, jest bardzo taki przejrzysty i nie jest to ściana tekstu, którą trzeba czytać, ponieważ dużo znajduje się też takich jakichś różnych diagramów, jakichś wykresów, które też pozwalają rzucić okiem po prostu na to, co jest i już jakby łatwo przyswajać to, co się w niej znajduje. I to, co mi się w niej najbardziej podoba, bo ona ma oczywiście taki wstęp merytoryczny, ale później jest bardzo dużo różnych ćwiczeń, które możemy sobie zastosować, czy w ogóle sobie wyobrazić, co nam może jakoś pomagać uleczyć nasze ciało. I mamy tutaj różne ćwiczenia opisane do świadomego oddechu, do relaksacji, medytacji, różne formy ruchu, które tutaj autorka proponuje, ale też wszelkiego rodzaju działania przez zmysły, co jest też bardzo ciekawe, jakie punkty na dłoniach, jakie punkty na stopach są, na które można oddziaływać, żeby poczuć odprężenie i o siebie zadbać. Jest o domowych zabiegach, o tym, co można robić poza domem i tym, jak odzyskiwać poczucie kontroli, więc uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bardzo fajna. Druga książeczka to jest prawdziwe self-care, bez kryształów, głodówek i kąpieli w pianie i rzeczywiście to jest książka, która, słuchajcie, no jest bez kryształów, jest prosto napisana, jest lekka, jest bardzo kojąca, czyli na takie, wiecie, wieczory, jakieś wyciszenie, weekendy, takie momenty, kiedy jesteście przeciążeni, gwarantuję Wam, że ta książka absolutnie Was nie wykończy, wręcz doda otuchy i doda takiej lekkości i uwolnienia i z jednej strony pewnie wzruszy wiele razy, jak dotknięcie momentów, w których nie udało się o siebie zadbać, też zobaczyć, dlaczego tak się nie działo. O tej książce opowiadałam w osobnym live'ie, jak zadbać o siebie, prawdziwe i fałszywe dbanie o siebie. I tutaj od wydawnictwa Larum, to nie jest współpraca, ale ja ich poprosiłam o jakiś kod rabatowy dla moich odbiorców i też link zostawię, znaczy nawet nie link, tylko na hasło Między Parami na stronach mtbusiness.pl i larum.pl możecie sobie uzyskać zniżkę minus 30% na nią. Uważam, że jest świetna, też dobrze sprawdzi się jako prezent dla jakiejś przyjaciółki, nie wiem, mamy, dobrej koleżanki, czy kobiety, która ma jakiś, wiecie, natłok obowiązków i chcielibyśmy kogoś wesprzeć, to uważam, że jest absolutnie super, bo nie ma tam, jest lekka po prostu, jest lekka, ale też jest bardzo wartościowa i dotyka takich głębszych aspektów. Trzecią książkę, którą dla Was przygotowałam, to jest Odetnij napięcie, jak pokonać stres dzięki praktykom
psychosomatycznym, no, książka jest bardzo cenna. Tak naprawdę ona daje mnóstwo narzędzi, więc jak ktoś szuka narzędzi, to w niej jest bardzo dużo narzędzi opisanych na temat tego, co robić, taki podręcznik trochę, co robić, żeby od tego stresu się uwalniać. I słuchajcie, jakby tutaj sobie w nią zerknąć, to naprawdę na którąkolwiek stronę nie wejdziemy, jest mnóstwo jakichś skal, które gdzieś tam pokazują, jak mierzyć różnego rodzaju odczucia z ciała, emocje, jak zwracać uwagę na nasz układ nerwowy. No, naprawdę taki przewodnik, taki podręcznik do tego, żeby regulować napięcie i zyskiwać rozluźnienie, więc bardzo Wam ją polecam. Kolejna książka to Chorzy ze stresu i obok niej też bym zestawiła książkę Kiedy ciało mówi nie, ale tej książki tutaj fizycznie nie mam ją na czytniku, więc nie pokażę Wam. Lecząc psychikę możemy leczyć ciało i ta książka opisuje ją lekarka, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, która pokazuje, jak reaguje ciało człowieka na ten otaczający świat i są różne opisy tutaj ludzi zmagających się z różnymi rodzajami objawów takich psychosomatycznych, więc też można sobie wyobrazić, czy odnieść jakoś do siebie, czy utożsamić w bardzo różnych jakby takich sytuacjach czy podejściach, więc absolutnie Wam ją tutaj polecam. Autorka pokazuje tutaj przykłady swoich pacjentów, więc myślę, że to jest bardzo fajna taka rzecz też, która dzieje się za drzwiami gabinetu i która zawsze nas też ciekawi, co tam się dzieje, więc możecie sobie do niej zerkać. Kolejna bardzo cenna książka, Jak wyrwać się z błędnego koła stresu, o wypaleniu. To jest książka, słuchajcie, która podobnie jak myślę w sensie jeżeli ja bym miała tak na początek komuś coś polecić, to bym poleciła te dwie książki. Oczywiście zależy, co kto lubi, ale dla osób, które jakoś interesują się psychologią, chcą o siebie zadbać, ale nie za bardzo chcą wchodzić w taką psychofizjologię i tego, jak działa tam konkretnie mózg i wiecie, się zagłębiać w jakieś takie trudne terminologie, to te dwie pozycje są naprawdę bardzo przyjemne i bardzo fajne. Ta książka też właśnie pokazuje, jak ten stres na nas wpływa. Jest bardzo przyjemnie opisana, naprawdę. Uważam, że jest super merytoryczna, cenne rzeczy możemy się z niej dowiedzieć, jak my w ogóle funkcjonujemy, też jest sporo różnych przykładów, zresztą książki tej autorki też w ogóle są bardzo cenne zawsze, więc jeżeli znajdziecie na rynku jeszcze inne, to możecie śmiało do nich sięgać. No i teraz, jeżeli ktoś byłby zainteresowany bardziej psychofizjologią stresu, czyli już nie jakoś opowieściami innych osób, takimi relacjami tego, jak to coś przeżywa, tylko bardziej się zagłębić właśnie w psychofizjologię, taką psychofizjologię stresu, która pokazuje to, co jest z perspektywy psychologii, z neurologii, immunologii czy endokrynologii, to jest właśnie ta książka. Książka nazywa się Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Psychofizjologia stresu. Bardzo Wam ją też polecam. Z jednej strony ona jest dosyć gruba, można mieć takie poczucie, ojejku, że tak ciężko, bo tutaj różne takie nazwy, słuchajcie, też związane z, generalnie z psychofizjologią, więc tam te niektóre terminy nie są jakieś super proste, jeśli się nie miało też z tym do czynienia. Ale też sposób, który jest czasem opisywany, jest po prostu taka zabawna, więc myślę, że dość lekko się ją czyta, a też bardzo kompleksowo porusza problematykę stresu i zdrowia. Jakby ktoś chciał tak zgłębić się bardziej, jak to działa i dlaczego tak to działa. Więc tutaj mamy od strony psychofizjologii stresu i kolejna, z jednej strony trochę dla terapeutów, a trochę dla osób, które mają jakieś doświadczenie traumy, żeby lepiej siebie zrozumieć. To jest książka Ciało pamięta, psychofizjologia traumy, czyli właściwie jak poznajemy, jak działa ta psychofizjologia stresu, to później bardzo fajnie też można sobie to odnieść, zobaczyć, jak to
działa w kontekście traumy. Więc tutaj, czy po urazach psychicznych, tutaj nie będę Wam jakby dużo jakoś opowiadać, ale naprawdę ta z kolei jest o połowę cieńsza niż tamta, natomiast uważam, że super do zapoznania się też, żeby wiedzieć, jak to na nas wpływa. No i oczywiście musiałam też coś tutaj dla Was znaleźć takiego, co jest związane z psychoterapią, bo te poprzednie pozycje trochę tłumaczą, jak to na nas wpływa. Czasami ludzie pytają, no ale jak to w ogóle działa, że jakby na tej psychoterapii tak jakoś można zadbać o siebie, czyli co takiego właśnie od strony takiej psychofizjologicznej się dzieje, to właśnie te książki też mogą trochę tłumaczyć, ale ta książka, słuchajcie, Teatry ciała, psychoanalityczne podejście do chorób psychosomatycznych, świetnie wyjaśnia to, czego my nie widzimy. Ja w ogóle uwielbiam książki psychoanalityczne, one bardzo głęboko schodzą, bardzo głęboko pokazują to, co się w nas tutaj dzieje. Ja, słuchajcie, chyba wrzucę też nawet w relacje, bo pomyślałam, że może tutaj Wam przeczytam jakiś fragment, ale to chyba zajmie dosyć sporo czasu. Natomiast słuchajcie, tu jest bardzo fajny przykład pokazany tego, jeden bo jest ich bardzo dużo cennych, których totalnie my nie łączymy jako ludzie. Nam się wydaje, że bo jesteśmy, wiecie, po prostu w stresie takiego dnia codziennego, ale ona bardzo pokazuje to, co się dzieje w relacjach naszymi już na przykład dziećmi, dorosłymi dziećmi, co się dzieje, co jakby wynika z relacji z matką, czy z ojcem, naszych wcześniejszych doświadczeń. No i przepięknie to po prostu opisuje i tak prowadzi niteczka po niteczce do tego, żeby siebie lepiej zrozumieć i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Więc może słuchajcie, może troszeczkę Wam opowiem, bo myślę, że to Was może zaciekawić, zwłaszcza dla osób, sobie myślę, to jest taki przykład, który tutaj wybrałam, dla osób, dla kobiet głównie, bo z tym się często spotykam, które są w jakichś związkach, które niekoniecznie im odpowiadają, a jednocześnie nie chcą odejść albo boją się rozwodu, bo boją się tego, jak zareagują dzieci i tak dalej. No i tutaj właśnie jest przykład pani A, która właśnie zgłosiła się z różnymi objawami ciała, z różnymi problemami psychosomatycznymi, no ale ona była bardzo przywiązana do swoich dzieci, ale też zaraz dodała, że żyje od 25 lat w nieszczęśliwym małżeństwie, wyłącznie dla dobra córki. Nie potrafiła rozwinąć wątku swoich emocji w relacji z córką, a problemy u niej zaczęły się wtedy, kiedy córka wyjechała na studia. Pomijała, tak, czyli w takim kontakcie terapeutycznym pomijała wszelkie odniesienia do własnych uczuć wywołanych przez następujące jedno po drugim rozstania i wyglądało to tak, jakby pani A w ogóle nie wiązała swoich ataków z oddzieleniem się córki i przyczyn choroby, upatrując jedynie w pochłaniających ją sprawach zawodowych, a to lekarze ją skierowali właśnie na psychoterapię. Nie widziała też żadnego związku czy żadnej przestrzeni na uczucia złości czy też smutku związane z utratą córki, z wyjściem z domu i tym, że jak mówiła, podkreślam, poświęciła 25 lat swojego życia właśnie dla niej. I słuchajcie, tutaj jest taki króciutki dialog, który Wam przeczytam, żebyście sobie mogli zobrazować. Po pierwsze, to też książka, która pokazuje, jak może wyglądać psychoterapia, jak wygląda taki dialog. Gdzieś tam może pokazywać, jak się z tym gdzieś oswajać, a przy okazji, jeżeli ktoś ma podobne doświadczenia, nadawać jakoś kierunek temu, czego może nie że szukać, ale jakoś gdzie się przyglądać tym różnym swoim trudnościom. I tutaj słuchajcie, jest tak. Pani A mówi, chciałabym odejść, mój mąż nawet by tego nie odczuł, ale taka decyzja na pewno nie zapadnie, nie mogę odejść. Terapeuta, może Pani powie o tym trochę więcej. Pani A, tak, strasznie się boję, co pomyśli o mnie moja córka. Terapeuta, co ta decyzja mogłaby mieć wspólnego z Pani córką? Pani A, córki nigdy nie chcą, żeby matki się rozwodziły, prawda? Ile kobiet, słuchajcie, ma takie myśli, co dzieci powiedzą, jak ja się rozwiodę, czy to będzie dla nich dobre i tak dalej, i tak dalej. I terapeuta mówi, może wcale nie o to chodzi, Pani córka jest dorosła, uważa Pani, że decyzje dotyczące Pani życia osobistego powinny należeć do niej? Pani A, cóż, tak, właściwie nigdy tak o tym nie myślałam.
Jakby się czuła większość matek w takiej sytuacji? Pani A sobie zadała to pytanie. Na co terapeuta mówi, a może potrzebne będzie zrobienie pewnego rozróżnienia między panią jako matką i panią jako kobietą. Pani A z nutą zdumienia w głosie, och, wiem, co pani ma na myśli, tak naprawdę to nie ma nic wspólnego z moją córką, prawda? I nastąpiła chwila milczenia, pani A po chwili dodaje, jest jeszcze jedno, mam poczucie, że to głupie myśli, ale muszę pani o tym powiedzieć. Mój lekarz powiedział, że wrzody jelita są psychosomatyczne. Zaczęłam się bać, że związek z tym mężczyzną mógłby wywołać kolejny atak. Na co terapeuta mówi, jakby choroba była karą. Pani A, rzeczywiście tak, właściwie właśnie z tego powodu tutaj przyszłam, ale teraz zaczynam patrzeć na to inaczej. Sądziłam, że jestem nielojalna wobec córki, że coś jej zabieram. Terapeuta, tak jakby nie mogła pani kochać tego mężczyzny, a jednocześnie nadal kochać córki. Pani A, tak, pewnie, to zupełnie idiotyczne myśli. Terapeuta, myśli, które głęboko przeżywamy, nigdy nie są zupełnie idiotyczne, nawet jeśli to błędne przekonania zawsze coś oznaczają. I dalszy dialog też jakoś kieruje w stronę relacji właśnie z matką, pani A, i pokazuje właśnie to, jak przez 20 lat pozostawała całkowicie nieświadoma tego, że kierowała do córki swoje oczekiwania, by ta nadawała jej sensu życia. No i być może właśnie wrzucę Wam jeszcze dzisiaj to w relację, żebyście sobie tu poczytali więcej, ale jest to bardzo, bardzo fajna książka, Teatry ciała. Polecam serdecznie pod kątem takiego psychoterapeutycznego kawałka. I coś, co jeszcze ten psychoterapeutyczny kawałek może pogłębić, to jest Psychoterapia przez ciało Marzeny Barszcz. Książka, która łączy takie myślenie związane z naszą przeszłością, traumami, relacjami z rodzicami, schematami wyniesionymi z domu, z tym, co dzieje się w naszym ciele, z tym, jakie mamy postawy. I też zobaczcie, pokażę Wam tutaj, tak, czyli są różnego rodzaju postawy pokazane i krótko opisane. I zobaczcie, tu też Wam przeczytam fragmencik, czyli to, co Wam tu pokazuję właśnie, tak, jako takie różnego rodzaju, słuchajcie, schematy, takie haki, one są tutaj nazywane, jeszcze cofnę się do nich, gdzie tutaj ja je mam. Czyli tutaj mamy taki hak właśnie, co mogę dla Ciebie zrobić, czyli ktoś żyje jakby trochę takim przeświadczeniem. Są też inne, teraz szybko słuchajcie, nie zaznaczyłam sobie, tu mam, czyli takie zdania, które ktoś może w tych swoich schematach wypowiadać, na przykład jestem ponad tym i też mamy zupełnie coś innego. Zaraz Wam wytłumaczę, o co w tym chodzi, bo uważam, że to jest po prostu genialne. I na przykład w tym schemacie takim, co mogę dla Ciebie zrobić, jest bardzo fajny przykład tego, takiej pułapki bycia dobrą dziewczynką, czy też grzecznym chłopcem. Jest fajnie to tak napisane, że bycie grzeczną dziewczynką, czy dobrą dziewczynką, czy grzecznym chłopcem ma ściany zbudowane z gniewu, a ich cementem jest lęk, prawda? Czyli lęk scala ściany, które rozsadza złość, że to są dwie siły, które przeciwstawnie do siebie oddziałują i tworzą taką postawę naszego tutaj ciała, czyli złość zostaje wycofana do środka właśnie, no i ukryta w tym środku, będzie przypominać o każdym zduszonym impulsie w możliwych momentach i całą serdecznością postawy bierno-agresywnej będzie szukała ujścia dla swojego ładunku, prawda? Czyli inaczej mówiąc, jeżeli stłumimy tam złość, no bo będąc taką grzeczną dziewczynką czy grzecznym chłopcem, gdzieś tą złość musimy kumulować, ona idzie w nasze ciało właśnie, ale odreagowujemy poprzez bierno-agresywne postawy, co też dzieje się właśnie w związku i też pokazuje, jak ciało na to reaguje. Są różnego rodzaju obrazki, w którym miejscu w ciele, więc uważam, że jest absolutnie fantastyczna ta książeczka po to, żeby móc zaobserwować też, co się może dziać, nie wiem, u nas, czy u naszych bliskich, u naszych dzieci, no w ogóle uważam, że jest
Uważam, że jest super, także ciekawa jestem, czy którąś z tych książek już, słuchajcie, mieliście okazję się zapoznać, czy któraś może przykuła Waszą uwagę, dajcie znać w komentarzu, od której chętnie byście zaczęli. Tutaj jeszcze Wam przybliżam, można sobie zrobić jakiegoś screena i zerkajcie do nich, żeby pogłębiać swoją tutaj wiedzę. Oczywiście nie zachęcam do brania tak dużo na siebie, wybierzcie coś jednego, co Wam się podoba, albo po prostu, ja mam taką strategię, że czytam ileś książek naraz, bez poczucia winy, że zaczęłam z 20 i po prostu czytam te, które mam ochotę i rzeczywiście to jest taka super rzecz, bez presji, że muszę coś tam gdzieś tam skończyć, tylko sięgam po to, co daje mi przyjemność w danym momencie i Was też do tego serdecznie zapraszam. Także bardzo Wam dziękuję za cały udział w tym tygodniowym wyzwaniu. Pewnie aspekty tego, jak zadbać o siebie, jeszcze nie raz będziemy tutaj poruszać. Zapraszam Was też na mój newsletter, bo jeśli tutaj wszystko dobrze pójdzie z planem, to we wtorek zaproszę Was na live właśnie też w tematyce dbania o siebie i to będzie live z moim gościem, a szczegóły będę Was o nich informować. Możecie też zaglądać tutaj na kanał na Między Parami, bo wszystko tu będzie się znajdowało, także niech te materiały Wam służą i pomagają Wam przybliżać się do siebie. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego weekendu i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych materiałów, które już wkrótce się tutaj będą pojawiały. Do zobaczenia.